Ja zbudowałem cały swój pomysł, że tak powiem. Po latach obejrzałem ten film i zobaczyłem nagle, że można go inaczej zmontować. Ja byłem głęboko przekonany, że ja zrobiłem film, który zaczyna się od świtu, kiedy modlą się wszyscy, każdy w swoim języku i tak się zaczyna Dzień Łodzi. Potem nagle patrzę, a tu się zaczyna w ogóle o tym, że jadą na jakiegoś dworu, na rowerach i te jakieś brzozy, jakieś zielenie. Wściekłem się i pomyślałem sobie, trzeba zrobić jeszcze raz ten film, zmontować porządnie. Potem wyciąć niektóre sceny. Krótszy film jest zawsze lepszy od dłuższego. A Ziemia obiecana była za długa. Była za długa między innymi dlatego, że żeby zdobyć tak duże środki na zrobienie filmu, ja musiałem zgodzić się na zrobienie też filmu telewizyjnego. I telewizja się dołożyła do tego i zrobiliśmy 4-godzinne filmy dla telewizji. No i że tak powiem, ten nadmiar materiału został wykorzystany. Ale montując ten film nie byłem tak rygorystyczny, jak powinienem był być. I w związku z tym po latach, pomyślałem sobie, że po 20 latach film, który jest uznany przez widzów w telewizji za najbardziej pamiętany film polski powojenny, no może liczyć na to, że wejdzie na ekrany. Namówiłem dystrybutora Vision, pan Otulak z wiarą, że tak powiem, przystąpił do tej operacji. Zrobiono nową wersję dźwiękową, co bardzo poprawiło dźwięk dawnego filmu. Zrobiłem skrót, przestawiłem. Myślę, że wyszedł Witold Sobociński, dopilnował obrazu. Także wyszedł film silniejszy, lepszy, no taki. I nagle okazuje się, że spotkał się z widownią, która w ogóle tego filmu nie chciała zauważyć. Młoda widownia w telewizji, w kinie uznała, że już widziała ten film w telewizji, a wszystko, co było w telewizji, już się drugi raz nie musi oglądać. A widownia, która by czekała na ten film, żeby go jeszcze raz zobaczyć, ta widownia moja, która wtedy spotkała się z filmem Ziemia obiecana, ta już nie przychodziła do kin, już nie przychodzi do kina. Także to było moje wielkie rozczarowanie.